Dzień dobry, witam wszystkich z największych targów offroadowych w Europie. O nazwie, której nie potrafię wymówić, ponieważ nie znam jeszcze języka niemieckiego tak dobrze, jakbym sobie tego życzył. Ze mną jest Bartek. Jak się nazywają te targi? Abenteuer und Allrad. No, mniej więcej, z wadą wymowy i tak dalej. Niemiecki to wada wymowy. No. A my sobie tutaj powoli będziemy się toczyć i będziemy Wam pokazywać, co ciekawego jest. A na sam początek, jak widzicie, osobówki przerobione na pseudoterenówki. I jak widzicie, targi międzynarodowe, polskich dostawców też możemy spotkać. Mamy tutaj producenta przyczep Maturi. My idziemy zobaczyć coś, na co nas nie stać. Nie stać nas mentalnie. Patrz, ma krzywe zbieżność, mu się nie zgadza. Patrzcie, jakie ładne. Jest otwierasz do wina. Czekaj, co? Mamy tu bardzo ciekawą rzecz, mianowicie znaleźliśmy kuchańki, które są zasilane, uwaga, diesel. Wyglądają jak indukcja, ale to wszystko jest diesel. To jest bardzo ciekawe. Piekarnik chyba też. Mam też taką głębokość. No, to jest w ogóle... Tu macie firmę. Wygląda to bardzo ciekawe, bo ja pierwszy raz coś takiego widzę. To teraz będzie świeca habitowa. Brauna nie zaprasza. Dobra, weszliśmy sobie do tego dużego, to jest firma Global Cruiser. Chodź tu, gdzie robisz? Gdzie uciekłeś? No jak mikrokawaler. Aha, mikrofala, tak, dobra. Indukcja, co to jest? To jest mała lodówka. To jest lodówka na wino, to jest duża lodówka. Tak, duża lodówka, to jest mała lodówka, może jedna lodówka nie za zamrażania zrobienia. Tu mamy sofę, którą pewnie przekształca się na łóżko. Tu są nawiewy, wszystkie systemy kontroli, wszystko LG, to tamto, tu są szafki, tu coś, pralka. Super, jest różnica. O kuźwa. No. No to ja robię co? Ja robię na Afrykę. A tu mamy kolejną tą furę, która jest dość duża. Chcę sobie zobaczyć, to wszystko jest zrobione na manie. To jest chyba mankat. Przepięknie, przeogromna, fajny, piękny przypadek i to wszystko produkowane w Polsce. No oczywiście oprócz mana oczywiście. I jak wrażenia po mikrokawalerce? Nie no, super. Wreszcie to, jak to Krzysiek powiedział, że moje życie jeszcze nie płynie w tempie 90. To jest bardzo dobre stwierdzenie. Znaczy, aczkolwiek to jest pojazd, który jest do podróżowania na długie skale. Typu Ameryka Południowa, Afryka, Azja i to takie podróżowanie wielomiesięczne, wielotygodniowe. Bo tak na weekend się czymś takim wybrać, to szkoda odpalać. Jakie to jest dwa wielkie. Ty stary, no pierwszy raz chyba widzę, tak żeby mnie to się... To jest 4 metry z okładem. No nie dostanę nawet do szyby. No to jest 4 metry z okładem. No taka większa trochę 37. Ten pojazd to jest kategoria jacht Abramowicza w stylu samochód terenowy. Stary, auto... Jeszcze jacuzzi pompowane powinny być na górze. Tarasem, tak. No to systemy, tu mamy taki uchwyt, taki napasek, haczyk na ubranie. No i wkrętka, to jest wkrętka, która jest płaska, bo to jest gwintem wewnętrznym, bo tutaj są szpilki. Wiem o co chodzi. To jest fajne, patrz na łopatę. Widzisz? Masz taki patenciok do łopatku. I patrz jakie śmieszne. Patrz jakie ale patrz, dopasowane do większości. Gumecka, gumecka, gumecka. Tak. Patrz, domyka ci i to ci nie lata. Fajne. Do trapów. Wszystko jest. Uszczelki nabijane, także nie trzeba było jechać, wszystko jest na miejscu. Maty wygłuszeniowe. Kurde, jakbyś się tu spiął, to byś pół auta wyposażył. Wszystko, sklepiki. Ineosy, Ineosiki, Strands.
Piękne. No a tu na stanowisku Stranca mamy różne ciekawe lampy. Jak widzicie, no Stranc to jest dość znana firma. Ma tutaj bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Jeżeli będziecie mieli w Skandynawii, bardzo często to jest w ogóle skandynawska firma, która bardzo dużo ciekawych rzeczy robi, także warto się do tego tematu odnieść, w ogóle do ciekawych lamp, różnych dziwnych, ciekawych rozwiązań od pozycyjnych świateł, także myślę, że warto. I chyba jeden z popularniejszych firm, jeżeli chodzi o lodówki, czyli Engel. Możecie zobaczyć, Engel też bardzo fajne lodówki robi. Osobiście nie miałem w przypadku testować, ale wyglądają naprawdę konkretnie, naprawdę sympatycznie, włącznie z systemami. I patrz jaki wykrzyż. A patrz jakie ma te oczka. A tutaj mamy systemy radarka, jeden z bardziej popularnych systemów, jeżeli chodzi o zarządzanie energią, współpracującą z firmą ARP. Jak się czujesz ze swoim radarkiem w aucie? Ja się czuję bardzo dobrze, chociaż jeszcze go do końca nie skonfigurowałem i nie podłączyłem przede wszystkim. I mamy tutaj chyba najsłynniejszy offroadowe modyfikacje, czyli AluCab, jeżeli chodzi o namioty i tego typu rzeczy. Mnóstwo ciekawych rozwiązań, łącznie z tym, że wypuścili nową budkę, która rozkłada się na bok i namiot, który rozkłada się na bok. Też ciekawa opcja. Jak widzicie, AluCab jak zawsze w formie. A tu kolejne rozwiązania do airline'ów. Nawet łopatki można sobie kupić odpowiednio. Padło dla niektórych znawców z internetu Gold Digger Award. Mnóstwo ciekawych zabudów. Wszystko mniej więcej bazuje na podobnej idei, jeżeli chodzi o zabudowę, chociaż nie, to jest inaczej, to jest szufladówka i namiot, a tutaj będziemy mogli wejść sobie do środka i zobaczyć, jak to wygląda w środku. I tutaj przez to, że to jest zabudowa całkowicie nowa, to jest taki flatbed, który jest zakładany, możemy tutaj śmiało i wygodnie sobie wchodzić. Rewelacyjnie to wygląda. I jeszcze z ciekawostek możemy się oto przejechać ciężarówką. Jakimś manem, to jest chyba mankat. Możemy się przejechać tutaj po torze, ktoś nas przewiezie przez wodę, błoto i inne cuda. A jest piękny. Dziwnie wygląda z tymi, ale... A tutaj Isuzu D-Max na sztywnym moście z bardzo fajnym wykrzyżem, także też robi nam tutaj fajną robotę. Godzina 11:38, a my już zrobiliśmy ponad 5000 kroków, także w 2,5 godziny, no myślę, że to jest wynik dość ciekawy, także jest tu bardzo dużo ciekawych rzeczy do chodzenia i do obejrzenia, co my tu mamy tym razem. D-Maxy, które są tak ciekawe, niby popularne, niby niepopularne w Polsce. Patrzcie jaki patent, ktoś sobie tutaj niby odseparował wyciągarkę, tutaj jest całe sterowanie, pod spodem jest Warn. Bardzo dużo busów, bardzo dużo przyczep tutaj jest, co jest dla mnie trochę, może nie, że złe, ale generalnie no nie czuję trochę tego klimatu jeszcze, może kiedyś. Zobaczymy jak to będzie się tam funkcjonowało, bo jednak te pojazdy typu bus są autami, które nigdy nie będą tak zdolne terenowo, nie są do lekkiego terenu, no ale trzeba przyznać, są drogie, ale za to nie jeżdżą dobrze w terenie. Także nie no, komfort jest nieporównywalny, także tutaj nie bądźmy takimi hejterami. O Jezu, tu coś jeszcze jest. A tutaj możecie sobie zobaczyć ciekawą kuchenkę gazową, którą tutaj mamy ze stali nierdzewnej. Ona jest składana wszystko z prostych kawałków stali. I tutaj coś takiego produkują, włącznie z tym, że jeszcze produkują sobie cały projekt, jak to wszystko jest składane, włącznie z myszkami. A tutaj macie, jak się ta firma nazywa i możecie obczaić ich produkt. Wygląda to całkiem ciekawie. Zachowa, na ile to będzie się później dawało zamknąć i otworzyć i złożyć. Tak, właśnie to jest największy problem tych wszystkich rzeczy, że one są fajne, one są pięknie pasują jak są nowe, ale w momencie używania... Przegrzejecie, ale to jest gazówka. No jest ciekawy piekarnik. A teraz jak zrobić, żeby ciężarówka skakała?
Trzeba wrzucić jej 3 Reigery z kosmosu. Jedna taka strona podejrzewam, że kosztuje tyle, co niejednego terenówka. I to nie tania. Piękne, fioletowo-czarne cuda. Jedno z najlepszych zawieszeń, jakie są tylko na rynku. Czyli Reiger. Dość popularny w motorsporcie, dość, bym powiedział, mocno rozwinięty, ale mało popularny u nas. Jak podróżować na Dakarze? Mianowicie tutaj mamy ciężarówkę, to cała ciężarówka serwisowa, a tutaj raz, 2, 3, 4, 5 namiotów dachowych. No, tak wygląda wóz serwisowy na Dakar Reigera. A tu możecie zobaczyć nowy namiot Jamesa Barunowa. Kompozyt, generalnie torby dodatkowe, które są do montowania. Tutaj jeszcze szyny na przykład do paneli solarnych, żeby do wrzucenia. Oraz konstrukcja, jaka do tej pory w Jamesie Barunie była, ze względu na to, że on jest płaski bez tego takiego taila z tyłu. I tutaj mamy, uwaga, 7 cm materac, który jest naprawdę konkretnie gruby i mega wygodny. A skąd wiem? No, skądś to wiem. Tutaj jest Space, który jest jeszcze mega ogromny, bo ma 1,60 m, 1,60 m na 2,20 m, więc tu połaci to jest w ogóle mnóstwo, to jest największy ich namiot. A tutaj nowy namiot, ale o nim Wam opowiem kiedy indziej co nieco więcej. Kolejne ciekawostki, jakie tutaj mamy od EcoFlow. Mamy tutaj stację Delta 3 w kilku wersjach, to jest mniejsza, większa i tak dalej. Tutaj mamy ładowarkę, ona już jest chwilę na rynku, ale z ciekawostek, które tutaj są, tutaj mamy takie mniejsze PPS-y, klimatyzator, no to już znacie. Jest nowa lodówa, w nowym designie lodówka od EcoFlow, mniejsza, która jest większa, oraz chyba hit, jak dla mnie, czyli kapelutek z panelami solarnymi, które możecie sobie ładować tutaj telefon. Kolejna ciekawa rzecz, ciekawa jaką to ma wydajność i jak to wygląda, czy jesteśmy w stanie telefon ładować na bieżąco, ale na pewno coś prądu doda. Także EcoFlow znowu wypuszcza swoje ciekawe nowości. Mamy tutaj bardzo ciekawy produkt, jeżeli chodzi o kempingowy. Mamy tu taką lampkę firmy Autotask, a teraz uwaga, tak się on rozkłada, mianowicie jeżeli chodzi o to, jest tak samo na magnes, możemy sobie ten przyczepić oraz, co jest ciekawe rzeczy, możemy sobie rozciągnąć. Możemy sobie przyczepić dokładnie tutaj wisiorek. Co jest ciekawego w tej lampce? Mianowicie mamy tutaj źródło światła od góry, które możemy sobie zmieniać z mocą albo z kolorem. I możemy ją sobie odpalić w ten sposób, możemy sobie ją odpalić do góry, możemy ją sobie odpalić do dołu. W zasadzie wszystko, czego sobie życzymy. Jedna z fajniejszych rzeczy, jaką możemy sobie postawić na stole i generalnie nam będzie, może nie do końca migająca, ale możemy sobie ustawić całe światło. Bardzo fajny produkt, bardzo ciekawy i bardzo fajnie zrobiony. A teraz sobie wyłączymy. Oczywiście lampka może robić jeszcze jako powerbank. Ma dość długi okres świecenia, także fajna rzecz, tak samo z tym składaniem i rozkładaniem, które naprawdę składa go do bardzo fajnej formy, jeżeli chodzi o użytkowanie. No, lodóweczki też możemy pokazać. Właśnie. A tutaj mamy ciekawy produkt Iceco. Firmę portugalską. Teraz patrzcie. Prosta rzecz w lodówce, najprostsza rzecz, czyli otwiera się z jednej, otwiera się z drugiej i otwiera się tak. I to wszystko z użyciem tych samych przycisków. Lodówkę tutaj mamy dwudzieloną, czyli tak naprawdę jeden z większości standardów dużych lodówek, czyli możemy mieć tu zamrażarkę, możemy mieć lodówkę, możemy tu mieć zamrażarkę, możemy mieć tu lodówkę, dużo koszyczków do podzielenia sobie tego wszystkiego. Sterowane jest to z aplikacji lub z wyświetlacza, który jest po drugiej stronie lodówki, a mianowicie tutaj mamy cały wyświetlacz do lodóweczki i możemy sobie tutaj podłączyć to na prąd zmienny, prąd stały albo tutaj USB, ale najprawdopodobniej to jest ładowanie i z tego co mi wiadomo, ona nie ma wewnętrznej baterii, a szkoda, ale występuje w różnych rozmiarach. Tu mamy 45, 60 oraz 90, 75. która ma już bardzo duże
i ona już jest sama wydzielona, jakby tutaj nie ma tej możliwości połączenia od tamtej, ale tu już jest kawał ogromnej lodówki. Tutaj jeszcze mamy jedną, która jest cała w skali milimetrycznej, wygląda całkiem atomowo, łącznie z tym, że środek jest praktycznie taki sam, czyli temat jest też pobrzydzielany i wygląda naprawdę sympatycznie i tak samo ma zewnętrzne sterowanie z każdej możliwości, jeżeli chodzi o całość. Cena lodówek też, bym powiedział, sympatyczna. A teraz możesz zobaczyć jaka ciekawostka, mianowicie krzesła z firmy Horn Tools. Bartek, musisz pokazać, jak one się ładnie składają. To wciskasz, tak, i co jest ciekawe, to krzesło jest Mega kompaktowe. bardzo małe. Bardzo małe, co w porównaniu do tych krzeseł, co do tej pory używamy, jest naprawdę... jest szerokie. Zaczyna mi się teraz bardziej podobać to krzesło. I tu mamy tak samo od firmy Horn Tools, mamy jeszcze skrzynie, organizery, to bardziej do takich autek, które nie mają jeszcze zabudowy. Fajna rzecz. O! To coś na piankę. Jak co? Jak pandeka na żuku. Teraz możecie zobaczyć ciekawostkę, mianowicie markizę mamy tu rozkładaną przy zabudowie, która jest z, uwaga, sklejki. Ciekaw jestem, jak to się będzie trzymało, ale jest mega wysoka, bo Bartek zademonstruje, jak to jest wysokie, to trzeba mieć punkt odniesienia. On ma 1,90 m ile? 6. 1,96 m, z wyciągniętą ręką nadal nie może dostać. A to jest Hilux z tą zabudową. A teraz patrzcie, jak ułatwić sobie życie. Mianowicie mamy te niebieskie, żółte, różnych producentów. tak, prowadnice z zabezpieczeniem. Zawsze musisz to otwierać 2 rękami, a teraz patrzcie. Tyk, jap. Jedną rączką. Takie proste, a takie genialne. No i teraz widać, że coraz bardziej popularne rzeczy, jakie się dzieją, to są te nadbudówki, zabudówki i tak dalej. O, widzisz, to jest jedna z ciekawych zabudówek, bo to jest taka zabudówka, która nie jest na pakę, tylko jest zamiast paki. No. I ona ma faktycznie łazienkę, ma wszystko. Klient musi to już mieć trzeci samochód w domu, nie? To nie jest coś, co głównie klienci u nas mają, że oni chcą na 2 tygodnie pojechać na wakacje, a resztę roku sobie ganiać dzieci do przedszkola. A tu możecie zobaczyć bardzo ciekawy temat, mianowicie mamy tutaj takiego mana wyprawowego. Nie pamiętam jaki to jest, nie wiem jaki to jest dokładny model, ale możecie zobaczyć, co ten man generalnie zrobił. Podniósł się na taką wysokość i na tych siłownikach on może się poziomować lub jako do serwisu, więc patrząc na tą wysokość, to tu mniej więcej jest jakieś 1,30 m, a może 1,50 m, więc serwis jak najbardziej można wykonać. Rewelacyjna opcja do tego typu samochodów. No, wygląda to imponująco, jak takie bydle może się podnieść na siłownikach hydraulicznych. Patrzcie, co się nowego tutaj pojawiło. Mianowicie ATK 03. Mamy zupełnie inny kształt. Trochę mniej agresywny bieżnik w stosunku do K od 2. Naprawdę fajnie wyglądający. Jestem ciekaw tego, jak to jeździ. A tutaj moje marzenie, czyli Zetros. Jakie to jest ładne. Jakie to jest wielkie. Stań przy tym, żeby do rozmiaru. To ma maskę na wysokości 1,90 m. Tada! Bliżej. A tutaj mamy jedną z najbardziej popularnych firm, która sprzedaje części do aftermarketowe, takie do mostów, łożysk i tak dalej, czyli Turning Trammer. Państwo się też tu wystawiają, między innymi pokazują cały swój asortyment, a tu się coś trafiło, Arba, czyli Safari. Mamy łożyska, mamy wszystko, hej! Mamy tak naprawdę wszystko, czego sobie życzymy, włącznie z zawieszeniami. A tutaj najsłynniejsza firma z namiotami, czyli Alukaby. I tu możemy sobie kupić też wszystko. Fotele, zabudowy do Jimiego, ładny namiot typu slim, bardzo slim. Sobie wszystko, czego sobie stryjenka życzy. O, zobacz ten fotel, bo on taki wygląda podobny jest. Bardzo. Tak jak mówiliśmy Wam wcześniej, tutaj tak naprawdę możecie do swojego samochodu kupić dosłownie wszystko, jeżeli chodzi o tematy offroadowe. Pasy,
Mierniki ciśnienia, szekle syntetyczne. No jaka ładna szekla syntetyczna. Tutaj ładny jest tam. Ładna. Galona. O, sracz. Worki to tamto dosłownie czyściuteńko. A teraz od jakiego auta to jest rama? Od czego to rama? Nie, ten most z przodu. I resor jest z tyłu. Pick-up. Ale tak Dreimal im Jahr mit der T-Shirt wieder auf. Das ist nicht maximal 7 Jahre alt, dieses System. Das kann als Wechselkabinenkunde sein. Also Sie gehen, C-Feder, einbauen, 3 Tage Dobra, vor dem to będzie zagadka dla Was. Od czego to jest rama? Oblecę ją jeszcze raz dokładnie, pokażę wszystko. Tak wyglądają amortyzatory. I sprężyny, wahacze. I tak wygląda ta rama. Od czego to jest? Bo ja nie wiem. No, to podsumujmy sobie targi Matki Syggen, ponieważ były bardzo ciekawe. My jesteśmy już na powrocie. Na miejscu już byliśmy tak zmęczeni po tym całym dniu łażenia, że stwierdziliśmy, że zrobimy to sobie na powrocie. I jak Bartek oceniasz, jeżeli chodzi o targi w tym roku, bo w zeszłym roku miałeś przyjemność? Miałem przyjemność. Przede wszystkim w tym roku dopisała pogoda. Nie chodziliśmy w błocie, bo to było bardzo doskwierające w tamtym roku. Było też sporo ciasi, to znaczy było dużo takich mniejszych stoisk z różnymi fantami. Dla mnie było jak zawsze ciekawie. Zobaczyliśmy parę ciekawych nowych rzeczy. Jakieś piecyki do pizzy na palnik gazowy, no i kuchenka na diesla. Dobra, no to już jest to będzie kolejne pytanie, co Cię najbardziej zaciekawiło na całych targach? Okej, to następne pytanie, proszę. Tak, no czyli mówisz, że, ale organizacyjnie uważam, że no, poradzili sobie fajnie. No ilościowo, no ilość jest taka, kurde, tego wszystkiego, to co mają tak naprawdę Niemcy. No u nas jest, no nie powiedziałbym, że promil, ale no nie wiem, 10% tego. No, jeżeli porównywać do targów w Krakowie, no to nie ma czego porównywać. Znaczy, w Krakowie też były lody. A, tak. No. Znaczy, to nie bierzcie tego jako ujmę po prostu, tylko chodzi mi o skalę ilości ludzi, którzy biorą w tym czynny udział, bo co innego jest w Krakowie, bo w Krakowie są połączone targi kamperowo-offroadowe. Właśnie, bo my w Polsce wszystkie targi tak naprawdę, które są związane z offroadem, łączymy z kamperami. Tak. A tam nie ma czegoś takiego. Brakuje mi właściwie tego, że te targi offroadowe powinny być raczej łączone z targami turystycznymi, z targami jakimiś outdoorowymi, włącznie tam z jakimś sprzętem do chodzenia, do wspinania, do przygody. Znaczy, tak jak ta nazwa niemiecka jest po prostu Abenteuer und Allrad, czyli przygoda i napęd na 4 koła. I faktycznie tam to było widać. Nie było takiego też ciężkiego offroadu. Było bardzo mało stoisk z wyciągarkami, z linami, z takimi rzeczami, które się z tym naszym offroadem krajowym kojarzą. Ale ogólnie ja oceniam targi naprawdę na bardzo dobry wynik. Bardzo fajne targi, były takie, powiedział, zróżnicowane. Ja tam chodziłem jak dziecko w sklepie z zabawkami. A to bym sobie kupił, a to fajne, a tamto fajne, a to Tak. Od metalowych kubków na espresso po mankaty wyposażone i przygotowane do tego, żeby po prostu wsiąść, zatankować i pojechać dookoła świata. No Unimogów pierdeliard, no ale Unimogi to już nie robią takiego wrażenia jak to, co tam było, jak te duże many. Jeden Zetos był i ani jednego patrola. No właśnie. Smuteczek w serduszku Karola. Tak, no byłem bardzo zawiedziony tym faktem. Nie no, poczuł się doceniony, po prostu jeździsz niszowym wozem. No, na tą część Europy na pewno. Tak. Jeżeli chodzi o Polskę, to nie. No to są takie kraje, pojedyncze, w jednych jest to bardziej popularne, to wszędzie jest popularna Toyota. No. To już tam było widać, ile tych 70. Tak, które można sobie zamówić. Setka była jedna. Jedną setkę tylko widziałem.
80 żadnej nie widziałem poza parkingiem. No, tak było. Były nowe, bo były 250, tam było dużo. Ford miał przecież jakie ogromne stanowisko. No i ten, jak on się nazywał? Ten busik. Tak, na tranzycie Customia. No to wcześniej w materiale widzieliście. No nie, no to też mega... Blaszak 4x4, co prawda bez reduktora, z jakimiś systemami, ale no widać, że gdzieś się to wszystko rozpycha i faktycznie ludzie też chcą podróżować, może nie tak ekstremalnie, z upalaniem gdzieś tam na drugim końcu świata, ale takie samochody, które zaoferują Wam dużo więcej przestrzeni w środku, wygody. Jest jakaś rzecz, której Ci tam brakowało? Ofert firm, które organizują wyprawy. Chociaż mi akurat tego nie brakuje, ale to jest takie... No okej, dobra, no to jest tak, tylko że to chodzi w zależności, znaczy słuszna uwaga, nie? No mogłoby coś takiego być faktycznie. Znaczy targi były typowo produktowe, niekoniecznie pod kątem lifestyle. W sensie... Usługowe nie były w ogóle. W sensie tak, no nie było tak jak tutaj w tych targach w Krakowie, że były, tak jak Ty się wystawiałeś, czy Error się wystawiał. Pod kątem organizacji, ilości żarcie, takich rzeczy, czy tam ale uważam, że naprawdę było spoko. Tak samo z tymi autobusami, parkingami, żeby tam nie było sztucznych było. Fajnie. Naprawdę fajnie. No internet. No i to jest największa chujnia. Już nie będę się szczepił słowa, to co oni odwalili. Bo dzień wcześniej wszyscy mówili, był normalnie internet. I teraz słuchajcie, bo ten LTE GSM-owy po prostu internet był. Tak. Po czym oni sprzedają pakiety internetowe, które nie działają. Tak, bo jest za mało repeaterów na terenie i zagłuszają sygnał telefonii. Tak, zagłuszają sygnał tylko I Starlinka też nie możesz wyjść. Tak, no i zaczyna się generalnie. Znaczy podejrzewam, że tam nie jeden miał Starlink. Podejrzewam, że nie miał z tym problemu, żeby stać z tego Starlinkami, więc to jest straszne, nie? I to o nas jako osobach, które publikują w internecie, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, nie byłeś w stanie się nawet skontaktować z osobą, z którą byś się skupił na targach. Tak, nie ma. To był problem. To jest jedno, a dwa, no to jak wstawiałeś relację, to ona się chyba gdzieś dopiero po 5 godzinach wrzuciła. 8 godzin się wrzucała relacja. I to też tak... Jak się nie, ona się wrzuciła, wsiedliśmy do autobusu i wyjechaliśmy z terenu. A, no to było 8 godzin, bo ja wrzuciłem potem po 9, nie? No. Zacząłem wrzucać, no to w ogóle jakiś... Także hello. No, także generalnie targi super, fajnie. Niektóre rzeczy na mega plus, no jakieś tam pojedyncze plusy. Ja myślę, że za rok wypadałoby wrócić. Czy warto tam przynajmniej to tak może jak pielgrzymka dla muzułmanina do Mekki? Jeżeli się tym interesujesz, jesteś w temacie, to warto przynajmniej raz tam pojechać. Tak, żeby zobaczyć, żeby poczuć ten klimat, no oczywiście jakby nowości, nowinki osób z branży, które w tym siedzą, to robią, no to warto by było pewnie być co roku, żeby zobaczyć to wszystko, także jak dla mnie udany wyjazd i fajnie, że się udało pojechać. Dziękuję wszystkim, którym już mieli przyjemność spotkać, porozmawiać, także mam nadzieję, że do zobaczenia za rok na targach, a jak nie, to w Polsce wcześniej. Tak jest. Słuchajcie, co Wam się jeszcze ciekawego spodobało, piszcie w komentarzach. Jeżeli coś jesteśmy w stanie dopowiedzieć, to dopowiemy, albo może Wy widzieliście Coś ciekawszego. I byliście na tych targach, także zapraszamy na reklamy i do zabawy w komentarzach. Na razie.